Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna. Przetłumacze. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Cześć. W kolejnym odcinku podcastu Przetłumacze wita Was Kacper Wawrzak. Mój dzisiejszy gość to Jakub Tylman, pedagog, nauczyciel przedmiotów artystycznych, autor książek, twórca nowoczesnych projektów edukacyjnych. Rozmawiamy o zadaniach domowych, także w nauczaniu języków. O polskiej szkole, tej typowej i tej drugiej, kolorowej. Posłuchajcie. Nazywam się Jakub Tylman, jestem nauczycielem, pedagogiem i zajmuję się kolorowaniem polskiej szkoły. Drogi Kubo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. My spotykamy się dosłownie w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego. Powiedz mi, czy ty odpocząłeś, czy naładowałeś akumulatory wakacyjnie? Tak, ale ja muszę powiedzieć, że to, co ja robię, mnie absolutnie nie męczy, bo jak ktoś robi to, co lubi, to można rzec, że nie pracuje w ogóle, więc ja odpocząłem oczywiście, ale cały czas też aktywnie biorąc, że tak powiem, różne inspiracje i zadania na swój warsztat, żeby pewne rzeczy wtedy, kiedy uczniów i uczennic w szkole nie ma, było można dopracować, poprawić, ulepszyć właśnie, aby ich powrót był jeszcze lepszy i sympatyczniejszy. Więc oczywiście wakacje to wypoczynek, ale to też czas takiej pracy innej niż tej, kiedy są uczniowie, nie? Powiedz proszę, zakładając, że ja nie odrobiłem zadania i nie wiem, czym jest kolorowa szkoła, powiedz mi proszę w kilku zdaniach, czym ta szkoła jest. Oczywiście piję tutaj do tych zadań domowych nie bez powodu. No więc właśnie chciałem Ci powiedzieć, że to, że nie odrobiłeś zadania domowego, nie będzie oznaczało, że otrzymasz ode mnie ocenę niedostateczną. No właśnie. Bo tak się nie wydarzy, ponieważ ja jestem ogromnym fanem, zwolennikiem i kilka lat temu już zainicjowałem taką kampanię społeczną ogólnopolską Szkoły bez zadań domowych. To jest program i idea, który polega na racjonalizacji prac domowych, na tym, aby ich było tych obowiązkowych prac w szkole mniej, abyśmy zastępowali te prace domowe innymi formami weryfikacji wiedzy niż ta, która, że tak powiem, zakłóca rytm pracy domu, rodziny, bo to często frustruje nie tylko uczniów, ale również innych członków rodziny, kiedy te zadania domowe są. I ja w ogóle marzy mi się taka szkoła, gdzie kiedy uczeń będzie wracał do domu, to nie będzie słyszał od rodziców do pytania taki model, co masz dzisiaj zadane i odrabiaj pracy domowe, tak? Bo to jest najczęściej tekst, który słyszą polscy uczniowie, kiedy wracają po kilku godzinach, można powiedzieć, ciężkiej pracy do domu. Więc to jest jedna rzecz, ale mówiąc o kolorowaniu polskiej szkoły, jasne, ja jestem zwolennikiem tego, aby mury szkoły były uszyte na miarę naszych czasów, w których żyjemy, bo my przecież wyremontowaliśmy sobie kilka razy mieszkania, wymieniliśmy sobie auta przez te wszystkie lata, a polskiej szkole nie wydarzyło się nic w zasadzie, tak? W wielu polskich szkołach dzisiaj nadal na podłodze widzimy Lastriko, widzimy Lamperia, na szaro wymalowaną, mysz na kremowo i poza jakimiś tam małymi liftingami, można rzec, które gdzieś tam wstąpiły do systemu, pojawiając się obowiązkowe pracownie laboratorium przyszłości, to niewiele się zmieniło. A ja uważam, że w dzisiejszych czasach szkoła powinna być takim drugim, ona jest w zasadzie, nawet nie tyle powinna być, ona jest drugim domem i do niej uczeń powinien chcieć chętnie chodzić, ale właśnie z tego wyboru chcieć chętnie do niej chodzić, a nie dlatego, że musi, bo jest tam fajnie, jest tam przyjaźnie, są tam super przestrzenie, ale jest tam też taka energia, która bije od tych kolorów. Chodzi mi o to, że te kolory to nie tylko na ścianie, ale to mają być takie kolory wewnątrz, tak? To mają być kolory, którymi na scenie są ludzie, którzy tam pracują. To mają być przyjaciele takich młodych ludzi. Oni mają im wskazywać drogę, oni mają akceptować to, kim oni są i jak oni chcą być. Przede wszystkim powinniśmy stawiać na relacje, na partnerstwo, na to, aby siebie rozumieć, siebie szanować i sobie pomagać, bo to jest ważne, aby dbać o ten dobrostan młodych ludzi, tym samym swój dobrostan, aby nam się dobrze pracowało i to jest, można powiedzieć, tylko tyle i aż tyle, bo to jest bardzo trudne, jak się okazuje. I ja próbuję to pokazywać i
gdzieś tam tworzyć taki model szkoły od wielu już lat, jako ten, który jest możliwy w publicznej, bezpłatnej, powszechnej szkole. Czyli nikt nie może powiedzieć, bo ci mają rodziców bogatych, to mogą sobie na pewne rzeczy pozwolić. Nie. Wręcz mógłbym powiedzieć, że nasza szkoła jest kolorowa nie tylko ze względu na moc kolorów, ale też na specyfikę. 40% naszych uczniów to uczniowie pochodzenia innego niż polskie. Kolejne 15% naszych uczniów to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Więc my z tą naszą kolorową brygadą nie jesteśmy szkołą, która aspiruje, by osiągać najlepsze wyniki w nauce, by być w rankingach najlepsza, ponieważ nasze środowisko nie daje nam takich możliwości, ale my jesteśmy najlepszą szkołą dla tych uczniów, ponieważ oni u nas się czują dobrze, oni u nas są szczęśliwi. Oni u nas odnaleźli swoje miejsce na ziemi, często tam, gdzie już tego miejsca dla nich nie było, czy często tam, gdzie po prostu nie czuli się dobrze. Więc my tworzymy najlepszą szkołę dla naszych uczniów, uszytą na ich miarę, na ich potrzeby, na ich możliwości. I cudowne jest też, że tak dużo osób się nią chce inspirować, chce czerpać te praktyki, chce to przynosić na swoje środowiska, bo to oznacza, że kiedyś ten kolor czarny, w cudzysłowie, zniknie z polskiej szkoły i wszyscy zrozumiemy to, że szkoła i edukacja to nie tylko podręczniki, to nie tylko tablica kredowa, to nie tylko zadania domowe, tylko to coś innego, dużo ważniejszego. No pięknie. A wróćmy na moment dosłownie do tych zadań domowych. Wspominasz o tym, że ja też doczytałem, że jakieś tam projekty długoterminowe są dozwolone w kolorowej szkole, ale jeśli rozmawiamy o nauce języka, często kładzie się troszkę większy nacisk właśnie na tę pracę, którą adept jakiegoś nowego języka musi wykonać również w domu i że ta regularność jest tutaj taka kluczowa. Czy jeżeli chodzi o naukę języków, to podejście twoje jest odmienne, czy nie? Po prostu wystarczy to, co w szkole. Nie jest odmienny dla żadnego przedmiotu, ponieważ uważam, że lekcje są po to, aby się na nich uczyć. I czas, który spędzamy w szkole jest właśnie po to, nawet nie tyle, by się uczyć, to być w procesie nauki, tak? Bo być w procesie nauki, a uczenie się są dwie różne pojęcia i one dość znacznie się różnią. Więc i tak jak my dorośli chodzimy do pracy i staramy się tej pracy do chaty nie zabierać w cudzysłowie, tak? Bo uważam, że tak nie powinno być, tak samo powinno być w polskiej szkole, mimo tego, że i tak są obowiązki, które uczeń musi w domu zrobić, bo musi się przygotować do następnej lekcji, do sprawdzianu, które i cokolwiek, więc długoterminowe zadania są właśnie takimi zadaniami, które są takim wyjściem alternatywnym, tak? Które 2 razy w semestrze dany nauczyciel może zadać z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Wtedy uczeń ma czas na znalezienie tej przestrzeni na tym swoim świecie, swoich rzeczy, które chce robić po szkole, bo przecież on ma prawo do odpoczynku, on ma prawo do korzystania z różnych form ofert kultury, czy zajęć pozalekcyjnych, tych, które mają za zadanie rozwijać jego pasję, zainteresowania, tak? Więc na to wszystko musi być przestrzeń po szkole, a szkoła jest tym miejscem, w którym mamy realizować te zadania, o których mówisz ty, o których mówię ja, w sposób i w formach wybranych przez nauczyciela, bo są nauczyciele, którzy uczą tradycyjnie, a są nauczyciele, którzy uczą w sposób innowacyjny. I ja jestem team innowacja, ale to nie oznacza, że ci, którzy uczą w sposób tradycyjny, ale którzy mają pojęcie o tym, jak ważny jest dobrostan uczniów i to, żeby nie przesadzić z tym wszystkim, nie uważam, że jest złe i na wszystko jest miejsce w szkole, ale wszystko z rozsądkiem, z rozwagą i z weryfikacją tego, kto jest po drugiej stronie, że nie mamy maszyny, nie mamy robota, tylko mamy drugiego młodego człowieka, którego mamy zachęcić do bycia w procesie uczenia się, a nie do tego, aby go zniechęcić, aby on chodził z przymusu na te lekcje do nas. No, szczególnie wspomniałeś o tej wielokulturowości, szczególnie w przypadku, kiedy mamy do czynienia z klasą integracyjną. Ja wyczuwam, że w waszej szkole te procesy, z tych procesów można brać przykład. Czy dobrze czuję, że bariery językowe są łatwo przełamywane u was? Tak, że my już tak przywykliśmy do tej kolorowości
naszych uczniów, w cudzysłowie oczywiście, że oni pochodzą z różnych stron nawet świata, wyznają różne religie, mają różne potrzeby edukacyjne, bo przecież uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych to również uczeń, który przybył do nas z daleka, bo jego potrzeby edukacyjne są inne niż polskich uczniów, więc to pojęcie u nas jest bardzo szerokie. I tu nie mówię tylko o uczniach, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które wynika z różnych jego trudności w nauce, ale również z tego, więc my naprawdę jesteśmy taką jednością i u nas nie ma właśnie tego, że jesteśmy my, jesteśmy wy, tylko jesteśmy wszyscy razem i jesteśmy my. Tak się nauczyliśmy żyć. To nie był łatwy proces, a byśmy w tak kiedyś małej szkole, teraz już troszkę większej, bo już liczymy blisko 230 uczniów. Ale mieli tam przestrzeń właśnie na to, my mieliśmy tam przestrzeń na to, aby uczyć naszych uczniów i nasze uczennice tego szacunku dla każdego człowieka, niezależnie od tego, skąd jest, co wyznaje, jaki ma kolor skóry, jak się ubiera, czy jest chłopakiem, czy jest dziewczyną. Nie ma z tym u nas już problemów jakby. Więc tak, my sobie z tym radzimy i to jest fajne, że wypracowaliśmy w młodych ludziach właśnie to poczucie tego, że szanujemy siebie po prostu. O nic innego nie chodzi, jak po prostu o szacunek dla drugiego człowieka, bo my nie musimy się wszyscy lubić, bo przecież taki jest świat skonstruowany, że jego atrakcyjność właśnie jest taka, że każdy jest z nas inny, ale dla każdego na tym świecie jest miejsce i tak samo w szkole musi być dla każdego miejsce. Nie z każdym musimy rozmawiać, nie każdy musi nam odpowiadać, ale każdego musimy po prostu szanować i my o taki model szkoły walczymy, taki model szkoły pracujemy, taki jest nam bliski, takiego chcemy. Orężem w tej walce, tak samo jak też takim narzędziem często, które służy do okazania szacunku albo do jego braku, będzie właśnie język. Czy są jakieś słowa zakazane w kolorowej szkole, czy ta komunikacja jest gdzieś zauważona, jej rola jest istotna? To nie mamy słów, nie wiem, kodeksu słów, których się u nas nie używa. Naszym zadaniem jest uczyć młodych ludzi szacunku do siebie. No a jeśli uczymy ich szacunku, no to jasne jest to, że nie używa się u nas słów, które mogłyby kogoś obrazić, które mogłyby komuś sprawić przykrość. To są słowa, których się u nas nie używa. Ale nie wisi taki katalog słów, bo on nigdy nie będzie zamknięty, bo młodzież potrafi wymyślić tyle rzeczy, historii, ale nie ma u nas takich reguł, że tego nie wolno, tak się nie wolno ubrać, tak nie wolno mówić, tak nie wolno wyglądać. Absolutnie nie. Każdy u nas ma się czuć sobą, każdy ma być szczęśliwy w tym, w którym jest i niezależnie czy ma tatuaż, czy ma czerwone włosy, czy ma sukienkę, czy ma spodnie, to on po prostu ma być szczęśliwy i ma korzystać z tego, po co do szkoły przyszedł, czyli z tego, aby zdobywać nowe horyzonty, rozszerzać swoją wiedzę, swoje umiejętności, poznawać pięknych ludzi, przeżywać piękne historie. Po to jesteśmy. Katalog inicjatyw kolorowej szkoły jest bardzo rozbudowany. Z tego, co się zorientowałem, każdy tam powinien znaleźć, każdy uczeń i uczennica powinni znaleźć coś dla siebie, ale jesteśmy w podcaście językowym. Powiedz mi, czy są w katalogu plany na jakieś typowo językowe inicjatywy? U nas typowo językowej inicjatyw jest dużo, o których może i nie przeczytałeś, ale u nas już w ogóle w samej jakby podstawie uczniów uczą się o 2 godziny więcej języka niż wynika to z podstawowego wymiaru zajęć. Właśnie po to, aby wzmacniać w nich potrzebę tej umiejętności języka, która jest kluczowa i ważna w dzisiejszych czasach, aby poradzić sobie nie tylko u nas, ale również w innych zakątkach, gdzie często też podróżujemy. My też bardzo dużo podróżujemy, odwiedzamy różne kraje, realizujemy różne fajne projekty, gdzie ten język tam szlifujemy, więc to nie jest tak, że tych inicjatyw nie ma, ale one po prostu są u nas takie powszechne. Właśnie u nas jest to, że wiele rzeczy jest u nas takich normalnych, powszechnych, o których my głośno nie mówimy, a potem jak gdzieś o tym mówimy, to ludzie mówią, o wow, a dla nas to nie jest wow, po prostu, no bo my od wielu lat na przykład to robimy, tak funkcjonujemy
i absolutnie nie w tej kategorii tego nie nazywamy. Więc tak, ja osobiście uważam, że języki są bardzo ważne, kluczowe i powinniśmy zachęcać młodych ludzi do tego, aby się uczyli, no bo to jest też przyszłość tych młodych ludzi. Z tym językiem sobie wszędzie poradzą, więc zdecydowanie ja jestem team, który będzie do tego przekonywał. Mamy pięknie wyposażoną pracownię językową, słuchawki, wyposażoną cały system do tego, aby uczyć się języka u nas. Więc staramy się, aby to było fajne, atrakcyjne, przyjazne. Jeszcze jeden język chciałbym zahaczyć. Jesteś artystyczną duszą. Powiedz mi, czy da się tak interpretować sztukę w szkole jako język wyrazu uczniów? Na pewno, zdecydowanie bym powiedział tak, bo wszystko, co uczniowie u nas robią, projektują, jest jakby wyrazem tego, co czują i tego, co im w duszy gra. I te wszystkie projekty, które razem realizujemy, od malowania murali po wykonywania różnych innych dzieł, to właśnie jest to wyrażanie siebie, tak? I te kolory, które u nas pojawiają się w szkole, one nie są przypadkowe. Bo tego nie robi jeden człowiek i to nie jeden człowiek zaprojektował, tak to będzie wyglądać, tylko to cała społeczność projektuje, to uczniowie i uczennice są często osobami, które inspirują niektóre działania. I to widać, jak bardzo ten kolor jest potrzebny. My doczekaliśmy strasznie złych czasów, kiedy boimy się kolorów, kiedy doczekaliśmy czasów, w których kolor kojarzy nam się z czymś złym. I my musimy się pozbyć tego nastawienia, musimy się przestać bać kolorów, bo kolory, jak sobie przypomnimy, od dziecka były z nami zawsze. Pierwszą rzeczą, którą mieliśmy, to były kolorowe kredki, które chwytaliśmy na ręce, kiedy rodzice nas uczyli kolorować, tak? To te kolory pozwalały nam cieszyć się dzieciństwem i kolory naprawdę nie są niczym złym i po prostu ta narracja, która wybrzmiewa przez te ostatnie lata, nie jest niczym dobrym i my pokazujemy to, że kolory nikomu nic złego nie robią i robią tylko dobre rzeczy, bo one kolorują przestrzeń, w której jesteśmy, w której czujemy się dobrze, ale też między wierszami pokazują właśnie to wszystko, co w wielu polskich szkołach jest niemożliwe do zobaczenia. To, jak ważna jest ta zmiana podejścia do ucznia i uczennicy, jak szybko możemy zobaczyć różnicę w relacji z uczniami, kiedy zmienimy nastawienie do polskiej szkoły, kiedy będziemy stawiać się ich partnerami, a nie katami, którzy będą tylko stali i wymagali, straszyli i jakby tym strachem nigdy nic dobrego nie wywalczymy, bo kiedy się boimy, nie chcemy chodzić, to nie jest dla nas miejsce fajne, więc absolutnie to nie jest ta droga. I to właśnie te kolory, o których mówię, ja ich używam, ja się często kojarzą z tym, że jesteśmy strasznie kolorowi, napakowani i pewnie u nas rozprasza się, bo tyle bodźców jest. Absolutnie nie. U nas te kolory są wszędzie tam, gdzie być powinny, ale tam, gdzie powinien być spokój i powinna być cisza, czyli w celach lekcyjnych wcale nie jest kolorowo. Tam panują właśnie u nas takie kolory bardzo stonowane szarości, bo to jest miejsce, kiedy uczniowie spędzają dużo czasu i właśnie tych bodźców ma być najmniej. Więc jak ktoś ocenia po tym, co widzi na zdjęciu, to może sobie tak pomyśleć, ale jak ktoś już się, że tak powiem, przyjedzie do nas i zobaczy to, o czym ja mówię, to dostrzeże to, że zachowaliśmy ten balans między tym, co jest dozwolone, a co nie jest przesadą właśnie w tym rozumieniu dobrostanu ucznia, że nie żygamy w cudzysłowie tego stwierdzenia tęczą, tylko robimy to z takim naprawdę umiarem, ale takim, który powoduje, że to miejsce żyje 7 dni w tygodniu. Tam uczniowie przychodzą popołudniami, tam przychodzić w weekendy, a to oznacza, że to miejsce musi się kojarzyć z czymś dobrym, bo jak nam się nie kojarzy miejsce dobre, to omijamy je szerokim łukiem, a nie idziemy tam wtedy, kiedy nie musimy tam być. Aha. Więc to tak byłem spuentowania tej mojej wypowiedzi. Mówisz balans. Z tym kojarzy mi się też taki problem jak dystans przy komunikacji na linii nauczyciel-uczeń. Na pewno w porównaniu z taką pruską szkołą dobrze byłoby ten dystans skrócić, ale a propos balansu, powiedz, gdzie jest ten złoty środek, żeby gdzieś nie zgubić autorytetu po drodze? Jeśli będziemy z sobą i będziemy osobami, które mówią językiem prawdy, szacunku i miłości, nigdy tego szacunku nie stracimy. Właśnie to jest ta obawa, której pewnie się wiele osób boi, ale
a to nie to, co wymagamy i nie to, ta nasza postawa taka ponad uczeń, ten szacunek nam powoduje, że on nie jest. Właśnie ta relacja i to zrozumienie drugiego człowieka, którym jest tu uczeń i uczennica, daje nam ten autorytet, który sobie zbudujemy tą naszą postawą, tą relacją, tymi działaniami wspólnymi, które będziemy robić. To właśnie musimy w ten sposób rozumieć, a nie tak jak to w polskim, pruskim się służyło modelu szkoły, w którym od lat tkwimy jako nasz kraj, którego nie możemy się pozbyć, bo przecież przypomnijmy sobie to nieszczęsne zadanie domowe, tak? To pamiętam i ja, pamiętają moi rodzice, moi dziadkowie i cały czas żyjemy w przekonaniu, że bez tego się nie da żyć. Słuchajcie, da się i ja jestem tylko żywym przykładem, nasi uczniowie są żywym przykładem i na szczęście wielu szkół w Polsce już jest tego żywym przykładem, że da się, że to jest po prostu coś, co pozostało. To jest taka strefa komfortu, z której trudno nam wejść, aby tą zmianę dokonać, o której ja mówię. A warto spróbować, bo naprawdę warto. Już niedługo, bo z tego co widzę we wrześniu, lada moment w zasadzie, będzie miała miejsce premiera twojej książki Jak pokolorować szkołę. Kiedy patrzę na okładkę, to widzę takiego Ambrożego Kleksa nowego, wersja druga. Właśnie tak wiele osób, które obserwują moje działania, tak mi nazywa. To jest w ogóle turbo miłe jednak. I wydawnictwo, które wydaje moją książkę właśnie w tym kontekście zrobiło okładkę. Tak, to będzie książka, to będzie taka, mogę powiedzieć, encyklopedia doświadczeń i tych dobrych, i tych złych, i tych błędów, które popełniłem, przez których będę przestrzegał czytelnika przed obawami i tym, co się mogło wydarzyć. Po szereg masę pomysłów, inspiracji sprawdzoną, którą zweryfikowałem, po taki niezbędnik tego, gdzie można to znaleźć, jak zrobić. To jest prawie 250 stron takiej bardzo praktycznej wiedzy, doświadczeń zebranych w jedno miejsce. I to taka recepta na to, aby coś zmienić. I nawet jak ktoś wybierze sobie jedną rzecz z tej książki i zrobi to będzie sukces tego, że to ma sens i że naprawdę warto, bo tam jest pokazane to, że naprawdę jeśli coś chcemy, to możemy to osiągnąć i to niemożliwe nie istnieje i ta książka ma być takim dmuchnięciem skrzydła, takim kopnięciem i powiedzeniem spróbuj. I jeszcze cudowne było jest to, że ja w tej książce na końcu zaprosiłem kilku moich przyjaciół, takich edukacyjnych wariatów w Polsce, którzy też pokazują. To są takie krótkie rozmowy, które mają pokazać, że to nie tylko Tillman coś zrobił, ale tych osób, które robią różne fajne rzeczy w szkole, od których warto się inspirować, jest naprawdę dużo. Więc mogę zachęcić tylko, żeby kliknąć, zakupić, bo ta książka naprawdę nie jest droga, a właśnie dlatego, że nie jest droga, on ma być na kieszeń nauczycieli, a nauczyciele zarabiają mało. To jest straszne, w jaki sposób państwo traktuje nauczycieli. Tak ważny zawód, który wpływa na to, jak będzie dalej wyglądał nasz kraj, ale to jest temat w ogóle osobny. To ma być dostępne dla każdego, żeby on mógł skorzystać z tego, co tam jest i realizować swoją wizję, bądź zainspirowany, przenosić na swój grunt, by odmieniać polską szkołę, a co za tym idzie, odmieniać życie polskich dzieci. Co mogę dodać na sam koniec? Trzymam kciuki. Wielkie brawo za to, co do tej pory i wszystkiego dobrego, Kubo, w przyszłych działaniach. Życzę tej książce, żeby naprawdę była hitem i były potrzebne kolejne dodruki. Bardzo dziękuję. Ja też wszystkim dmucham w skrzydła i życzę, żeby to był piękny rok, bo musimy pamiętać, że on będzie taki, jaki my będziemy chcieli, niezależnie od tego, co będą mówić, gdziekolwiek będą mówić, czy do góry, czy na dole, to my jesteśmy tym ostatnim ogniwem, który spotyka się z uczniami i uczennicami i to my zrobimy te lekcje tak, jak będziemy chcieli, a jeśli będziemy chcieli zrobić się inaczej, to mamy do tego przestrzeń i tej przestrzeni w tym roku Wam życzę. Dziękuję bardzo, Kubo. Ja również. Wam również, drodzy słuchacze i słuchaczki, bardzo dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam do wysłuchania kolejnych wydań podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.